Nazywam się Jakub Kołacz. Jesteśmy w miejscowości Rostworów. Jestem sadownikiem, posiadamy uprawy jabłoni, grusz w nasadzeniach karłowych, półkarłowych i aktualnie jesteśmy w trakcie cięcia zimowego maszynowego. Cięcie maszynowe zaczęliśmy prowadzić ogólnie 4 do 5 lat do tyłu. Wcześniej posiłkowaliśmy się usługami zaprzyjaźnionego sadownika, ale też patrząc po tym, jak to wychodzi, stwierdziliśmy, że kupujemy własną maszynę, no bo jest taka potrzeba. Patrząc po tym, że areał jest dosyć słuszny, no i co roku w sumie jakiś tam rośnie, no i nasadzenia też mamy takie, które pozwalają na cięcie mechaniczne, czyli właśnie tutaj, tak jak mamy tutaj, że na strunobetonach karłowe typowo, no to stwierdziliśmy, że kupujemy taką maszynę. No tym bardziej, że jeszcze to cięcie letnie też wbrew pozorom tym się doskonale robi. Prostszym ogniwem do tego, czy podjąć tą decyzję a propos zakupu takiej maszyny, jest własne doświadczenie, własna próba. Najprościej to jest po prostu wziąć kogoś, kto przyjedzie, wytnie, ocenić jeden rok, drugi, może jakieś cięcie letnie, kogoś, kto faktycznie się zna, nie jest, jak to się mówi, z łapanki, i dopiero podjąć decyzję, bo na przykład no, ja właśnie miałem taki przykład, że rok czy dwa ktoś mi przyszedł, wyciął usługowo i dopiero podjąłem decyzję o tym, a nie od razu, bo ja chcę mieć, bo kupuję. W pięknym sadzie nawet idzie osiągnąć 4 km na godzinę, ale to jest w pięknym sadzie, równym sadzie, gdzie na przykład, no tak jak tutaj w strunobetonach, nie pojedziemy takiej prędkości w życiu. No bo ten górny automat, który jest właśnie tam, musi się nam mieć czas złożyć i rozłożyć, bo inaczej albo wjedziemy w słupek, albo całe między słupie przejedziemy bez maszyny, bez góry. Głównym aspektem zasadniczo to był serwis. Prawda jest taka, serwis, odległość do serwisu i zasób też tego serwisu, że przykładowo strzeli nam jakaś głupia końcówka, nie wiem, rolka gdzieś tam nam ucieknie i nie musimy czekać tydzień, 3 dni, 4 dni, zanim to przyjdzie z Włoch, tylko dzwonię do serwisu albo jadę do kogoś, kto właśnie prowadzi taką sprzedaż maszyn, ma też serwis i te części leżą u niego na półce. Albo coś wyskoczy, coś się popsuje, no nie wiem, głupi przykład, pęknie nam coś, pospawać, dzwonię do serwisu, jedziemy, naprawia od ręki, jedziemy z powrotem do pracy, a nie czekamy nie wiadomo jak długo, zanim serwis przyjedzie. Posiłkowałem się, no może niekoniecznie ceną, no bo to cena w tym przypadku, no to jest pośród tych firm, które handlują, no to cena może być różnica 5000 zł, co przy takiej inwestycji i możliwości rozbudowy bodajże takiej maszyny jest to już niedużo. Bo jeżeli tak jak tutaj, to możemy maszynę jeszcze naprawdę rozbudować no co chcemy. To znaczy piła na górze według mnie musi być, bo no miałem przykład, że przyjechał do mnie z usługą raz, że nie miał, w ogóle miał tylko listwę boczną raz. Przyjechał i ciął tylko listwą boczną, a na następny rok przyjechał już takim prawdziwym sprzętem, gdzie miał tarczę z boku i tarczę u góry. O ile tych tarcz z boku nie musiało być, bo widziałem, że one faktycznie no działają, ale to nie jest to faktycznie z góry robiły robotę. Tu mamy 3, jest też możliwość wzięcia 4 sztuk. Ta firma bodajże oferuje coś takiego typowo do czereśni, do śliwek. No w sadzie, może w jakimś starszym miałoby to sens, no typowo w takim sadzie produkcyjnym, deserowym nie wydaje mi się, żeby to miało sens. Aczkolwiek 3 to jest dobra ilość, 2 za mało. Aktualnie w sadach prowadzonych przez sadowników deserowych, no bo tu musimy odróżnić deserowych od przemysłowych. Deserowy, no te gałązki są dosyć cienkie, w zupełności wystarcza boczna listwa. W skrajnych przypadkach też listwa górna, ale ja bym szedł, żeby jednak na górze była tarcza, a bok listwa. Jest to rozwiązanie najbardziej uniwersalne, można przyciąć, że tak powiem, nie tylko sad, ale i też sobie żywopłot. No przez 4 lata, odkąd posiadam tą maszynę z firmy ProCNC,
W ostatnim roku, w ostatnim sezonie, nie w bieżącym, było pytanie od dużego grona już w sumie sadowników, czy no w sumie te okna to są dobre rzeczy i będąc raz na wystawie zaproszony przez Przemka, widziałem jak to w ogóle wygląda, sad wycięty typowo oknami. I stwierdziłem, że jest to dobre rozwiązanie. No i też ludzie nas tego zaczęły wymagać, klienci tego, że jednak takie rozwiązanie by nie było wcale złe i no, można powiedzieć, że jestem jedyny chyba na rynku, który coś takiego posiada w usługach, bo dotąd nie widziałem ani w ogłoszeniach, czy na Igricie, czy w ogóle na Facebooku, nie widziałem, żeby ktoś coś takiego posiadał w jednej maszynie. Jeżeli ktoś to posiadał, to w dwóch. To znaczy, jeżeli chodzi o te aspekty ekonomiczne, wydaje mi się, że jest to na pewno tańsze dla sadownika, bo pomimo tego, że jedziemy faktycznie może troszeczkę wolniej, to jest to jeden przejazd, a nie dwa. I w trakcie tego jednego przejazdu mamy załatwione już wszystko. Maszyny, jeżeli chcemy zrobić osobno bok, osobno okna, musimy przejechać 2 razy, co wiąże się z dwukrotnością danej sumy. Tak jak na przykład w strunobetonach i tak musimy jechać dosyć wolno, żeby ten automat z góry nam odbił. Okna, jeżeli ktoś posiada okna, no to posiada tylko okna, a nie posiada listwy czy tam tarcz i góry też tarcz. Jest tylko opcja albo okna, albo właśnie bok plus góra. Nie poleciłbym zakupu listwy ani tarczy, no bo to jeżeli chodzi o moje usługi, no wtedy bym nie zarobił, wiadomo. Ale tak czy inaczej polecam maszynę Pro CNC. Głównie na usługi, choć dla jakiegoś większego sadownika też to nie jest zły problem, ponieważ maszyna jest solidna. Nie ma oszczędności na jakichkolwiek tutaj właśnie profilach. Głupie końcówki nie są wykonane w Chinach, tylko są renomowanych producentów z Europy, tudzież jakiejś Ameryki, no bo tu też są części też i amerykańskie. Też są renomowanych producentów, więc no to nie jest byle co. Także to jest porządny sprzęt.